Czy wiedziałeś o tym, że firma Commodore została niedawno reaktywowana i wydali nowy komputer? Tak się składa, że ja właśnie mam tutaj to nowe cacko i dzisiaj będziemy robić unboxing. Zapraszam. Zacznę tutaj od otwarcia tego kartonu. Oczywiście Made in China. Są 3 wersje. Ja mam to najprostszą, czyli tak zwany chlebak. Była też wersja Starlight i wersja Founders. Tutaj mamy informację, że to jest jakby oryginalny produkt Commodore. Tak to wygląda. Tutaj Commodore 64 Ultimate, nowość od Commodore. Ma 128 MB pamięci. W porównaniu do zwykłego C64, który miał 64 KB, no to jest duża różnica. No, co ciekawe, ten komputer jest oczywiście zgodny z Commodore 64, więc wszystkie stare gierki będą na tym działać. Tak jak mówiłem, są 3 wersje. To jest ta wersja Basic, którą ja tutaj zakupiłem. Była też wersja Starlight i wersja dla founderów. Moja to jest taka, powiedzmy, bieda edition, ale najbardziej zbliżona do klasycznego Commodore, dlatego ją zakupiłem. Ta wersja Starlight różni się tym, że ma tutaj przezroczystą obudowę podświetlaną, a Founders Edition to jest wersja kolekcjonerska. Jak widzicie, świeci jak złoto i kosztowała dużo więcej niż ta zwykła wersja. Komputerek można podłączyć przez kabel HDMI, więc nie ma tutaj żadnej zabawy z jakimiś konwerterami. Tutaj mamy, powiedzmy, krótką lekcję historii. Co tu mamy w pudełeczku? Mamy w pudełeczku drugie pudełeczko. Mamy Commodore. Tutaj mamy i tutaj mamy User's Guide. Tutaj bardzo fajne przy otwarciu był taki napis Welcome to the World of Friendly Computing. Bardzo fajne. Podoba mi się. Ok, zaczniemy od rozpakowania tej książeczki. No, wygląda nawiązanie do takiej klasycznej książeczki. 242 strony, mega. I co tutaj w tej książeczce będziemy mieli opisane? Quick Start, jakby odpalenie, czyli opisane, jak to w ogóle odpakować i włączyć. Tutaj mamy opisane, jak przeglądać pliki. Dalej opisana klawiatura i inne rzeczy. Później 4. rozdział, wjeżdżamy już na grubo. Programowanie w Basicu. Zaawansowane programowanie w Basicu. Sprite'y, nie sprite'y, dźwięk. Używanie peryferii, sieci Wi-Fi, czyli ten komputer można podłączyć do sieci. Tutaj jest napisane, jak działa emulacja. Emulacja drukarki. Podoba mi się to. Tutaj wygląda na to, że to jest wszystko bardzo szczegółowo opisane. Kolorowe, ładne, dobrej jakości papier w dotyku. Także postarali się. Mega. Dobrze, to sobie na razie odłożę na bok. O, jest nasze cudeńko. Jest. Commodore w ładnej folii Commodore. Jak to wygląda? Beżowy kolor. Tu fajne beżowe klawisze. Klawiatura bardzo przyjemna. Tutaj od boku tak wygląda. Tutaj tak. Tutaj mamy wejścia na 2 joysticki chyba, tak? Tu jest jakiś przycisk multifunction. No jeszcze nie wiem, co on robi, ale się dowiem. No i tutaj zasilanie. Z tyłu mamy wejście na rozszerzenie pamięci. HL, nie wiem co to jest. Pusto tam jest. Dziura po prostu. RF. Wideo, serial. Tutaj na cartridge. No i tutaj mamy user porty i to są właśnie takie nowości, których nie było w klasycznym Commodore, czyli HDMI, kabel do sieci Ethernet i 2 porty USB. No i jeszcze tutaj mamy takie pudełeczko, a w tym pudełeczku mamy kabel HDMI Commodore, ale na samym kablu już tutaj nie ma napisane, że to jest kabel Commodore. Dobrze. Co my tu dalej mamy? Kaseta, można by pomyśleć. No, jest zaklejona. Także tutaj mamy kasetę, której nie mogę otworzyć i boję się, że to połamię zaraz. Teraz.
No i ta kaseta wygląda tak. I wyobraźcie sobie, że w tej kasecie po prostu jest pendrive. Pendrive, którego się wsadza do komodorka. No i to powinno działać, tak? Więc zaraz to sprawdzimy. Co my tu jeszcze mamy? Naklejki do kolekcji. Tutaj mam jeszcze naklejki Amigi, muszę sobie to ładnie poprzyklejać. I co tu jeszcze mamy? Pewnie jakiś zasilacz, nie? Tutaj mamy różne możliwości przełączenia tego. Fajny jest w przezroczystej obudowie, podoba mi się to. To ja potrzebuję to. Więc tak, to tu, to podłączamy tu z boku. Kabel HDMI. Z tymi kablami to jest joystick, to chyba będzie pasował ten, nie? Od Amigi. No i co? Jeszcze tą kasetę trzeba włączyć, tak? Okej. Tak to się prezentuje. Teraz muszę tu ogarnąć elektronikę, elektrykę i obraz. Zaraz to wam pokażę. Dobrze, no to włączamy, nie? Naciskam tutaj przycisk i odpalił. Kurde, on wystartował normalnie 2 sekundy i system gotowy do pracy. No, Windows mógłby się uczyć. Okej, dobra. I co my tu mamy? Hello. Syntax. Może to było. Jak to było? Oj, co ja zrobiłem? To było chyba. Hello. O, teraz to tak. Dobra. Gramy, nie? I co my tu mamy? Disk File Browser. Como Serve File Search, Memory ROMs, Turbo Boost, Video Setup, Audio Setup, Joystick LED Lighting, Network Services and Time Zone, Wired Network Setup, Wi-Fi Network Setup, modemy, drukarki, Shift i strzałkę. Jak się naciska tą strzałkę w dół, no to jest w dół, a jak chce się do góry, to trzeba z Shiftem, nie? Dobra, to idziemy tu. Disk File Browser, SD Card, jak no media. Aha, dobra, bo ja nie mamy karty SD. USB 0, ready. Tutaj mamy co, jakieś dema? No to może zaczniemy od jakiegoś dema. Bad Apple 64, to brzmi ciekawie. Jak to łączyć? Może info. Jak włączyć to info? Return? A, dobra, tu jest view. A to jak stąd wyjść? Ktoś mi powie? F7? Nie. O, spacją wyszedłem. Dobra, to może teraz tu i return, a run disk, ok. Tutaj mamy jakąś rozmowę sceptyka i algorytmu. Kiedy ja mówię, że coś może być zrobione, to mogę to zrobić. Challenge accepted. Daję. Trzeba by najpierw instrukcję przeczytać. A, tu trzeba było nacisnąć, dobra. I jak stąd teraz wyjść? Po prostu włączymy to od nowa. Aha. 7 help. 7 action menu, page up, page down. Enter home directory, ok, czyli home trzeba nacisnąć. A jak stąd wyjść? To nie działa. No, nie. Nie. Return selection context menu. Muszę to ogarnąć. Cursor case. Left, go one level up, leave directory or disk. No dobra, no to robię, tak? Aha, dobra. Teraz jest wszystko jasne. Naciskałem ciągle w prawo. Dobra, zagrajmy w jakąś grę. Co my tu mamy? Sorry. Acid Runner, like Afro, in Troubles, into Interland World of the Universe, Love Trouser Z, Metal Warrior, Miecze Waldriga 2? To brzmi ciekawie. Manual. Aha. Czyli muszę w port drugi wsadzić ten joystick. Dobra. Run disk. Polska gra. Miecze Waldriga.
Proszę poczekać, trwa wczytywanie programu. No ależ bardzo chętnie poczekam na tą gierkę. Wow. Trzeba tutaj szybko napierdzielać. Bo... O nie. Szkatułkę jakąś zdobyłem. Ej, oddawaj tą szkatułkę. No i piździec. Ups. Stary klucz jakiś mam. I co dalej? No i co dalej? Tu może przejść? No tak. No, trzeba było przeczytać dobrze tą instrukcję, bo teraz nie wiem, co trzeba zrobić. Ale spoko. Myślę, że spróbujemy co innego zagrać jeszcze. No tutaj było jeszcze coś takiego. O, Bruce Lee jest. No tu tych gierek to jest pełno. Kurde. Graję. No. Bomberland. Myślę, że Bomberlanda trzeba zagrać. Run card. Okej. No tak. Start game. Tą gierkę to się łupiło kiedyś. Przepraszam. Muzyka jest tutaj bezbłędna. Aha, sam siebie zarąbałem. Dobre, dobre to było.
No, zaraz dostałem turbo. Dobra. Zobaczmy jeszcze co innego. Ten Bruce Lee mnie ciekawi. To jest gierka. I co dalej? Okej. Przepraszam. No jakiś wyskoczył oszołom. No ty chamie. Kurde, mocni są. A, trzeba lepiej spierdzielać stąd. Ale nie da się. No czemu ja nie mogę? 2 na 1. Co my tu mamy jeszcze ciekawego? Aviator Arcade. Co to może być? Coś z lotaniem może, nie? Czyli będziemy latać helikopterem. To lecimy, nie? Ale ta muzyka to jest naprawdę... Jak słucham w słuchawkach, też mnie tak trochę ciarki przechodzą. O kurde, tu to już się zaczyna jazda całego. Jak to ogarnąć? Chyba jakiś bot. Muszę na dzisiaj już kończyć,
ale jestem tutaj bardzo zajarany tym komodorkiem. No, normalnie wspomnienia wracają. Myślę, że ta Amiga 1200, która jest tutaj z boku, czuje się zagrożona, bo teraz będę musiał dzielić swój czas między komodorkiem a Amigą. No ale myślę, że będę i grał i na tym, i na tym. I jeśli wiesz skąd brać gry na Commodore 64, no to daj mi znać, bo myślę, że dawka fajnych gierek mi się przyda, żeby tutaj pograć na tym komodorku. Pewnie też będę coś próbował tutaj zakodzić na tego komodorka w Basicu, więc myślę, że będzie ciekawie. Także dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Hej, hej!